Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym temacie, który brzmi lekarstwo na spektrum autyzmu, dywagacje. Ogłoszenie przeze mnie tego spotkania w ramach pogaduch okazało się dla mnie troszkę wyzwaniem, ale dla całej społeczności okazało się tematem bardzo kontrowersyjnym. Znacie pewnie historię, co się działo, kiedy wrzuciłam pierwszy raz ogłoszenie na ten temat. Moi drodzy, mam nadzieję, że ci, co chociaż raz oglądali moje webinary, jakiekolwiek, albo kiedykolwiek się ze mną gdzieś spotkali, doskonale wiedzą, o czym dzisiaj będziemy mówić. I moi drodzy, absolutnie nie będzie tutaj namawiania i mówienia o tym, jakie lekarstwo, albo jaki suplement, albo cokolwiek innego mamy podać dzieciakom w spektrum autyzmu. To mogę Wam absolutnie, moi drodzy, zagwarantować. Zatem o czym tak naprawdę dzisiaj, moi drodzy, będziemy sobie mówić? No właśnie o tym, czy jest w ogóle jakakolwiek strategia, metoda, czy cokolwiek innego, co może pomóc nam, moi drodzy, właśnie w leczeniu dzieciaków w spektrum autyzmu. O tym dzisiaj będziemy mówić, bardziej rozważać i dyskutować, niż wystawiać recepty. Ale zacznijmy od początku. Moi drodzy, wszyscy rodzice, bez względu na to, czy mają jedno dziecko, czy już gromadkę dzieci, czy mają dzieci neurotypowe, czy dzieci z jakimiś deficytami, oni chcą jak najlepiej wpływać na rozwój, na funkcjonowanie swoich dzieci, a tym samym robią wszystko, aby życie właśnie tych dzieciaków było satysfakcjonujące, zarówno dla nich samych, jak i dla całej rodziny. Zrobią absolutnie wszystko, sięgną po różne kwestie, rzeczy, aby właśnie się tak stało, żeby dziecko było szczęśliwe i optymalnie do swoich możliwości było w stanie się rozwijać. Co w takim razie jest z rodzicami dzieci w spektrum autyzmu? Odpowiedź jest absolutnie oczywista. Zrobią dokładnie to samo, tyle że do kwadratu można powiedzieć, tak? Ze względu na to, że to spektrum autyzmu cały czas jest jakby nie tyle lekceważone, co traktowane tak, a nie inaczej przez środowisko ludzi neurotypowych, czyli przez nas tak naprawdę. Samo spektrum jest traktowane jako niepełnosprawność niewidoczna, co dodatkowo jednak wpływa na to, jak nasze dzieci są postrzegane w świecie neurotypowym. Znacząco niestety dominuje ten obraz behawioralny, czyli to, co ludzie widzą, patrząc na nasze dziecko. Czyli na jego zachowanie, nie zastanawiając się, nie zgłębiając, dlaczego tak się dzieje. W związku z tym rodzice właśnie dzieciaków w spektrum bardzo, bardzo intensywnie dążą do tego, aby zmienić coś w tej kwestii, a tym bardziej ułatwić funkcjonowanie dzieciom w spektrum na poziomie jakby otoczenia i świata neurotypowego. I to jest absolutnie zrozumiałe i to jest jakby właściwa ścieżka, tak? Podążania, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc naszym dzieciom się prawidłowo rozwijać. Zatem, moi drodzy, pytanie brzmi dokładnie to, które pada przy okazji dzisiejszego spotkania. Czy w takim razie istnieje lekarstwo na autyzm? Spróbujcie się zastanowić, spróbujcie napisać, co wy o tym dzisiaj teraz myślicie w drodze waszych doświadczeń, ale w drodze też waszej wiedzy, jaką posiadacie. Czy jest, czy go nie ma w takim razie? Chwilę sobie poczekam i popatrzę sobie, jakie są wasze myśli, wasza wiedza, wasze przypuszczenia. Jest to dla mnie bardzo interesujące. Tak, moi drodzy. Odpowiedź na nasze, właściwie na moje pytanie, które Wam postawiłam, jest absolutnie jednoznaczna. Jeszcze tutaj patrzę. Hmm? Wracając do tej odpowiedzi, moi drodzy, tak. Odpowiedź jest tylko i wyłącznie jedna. Nie istnieje typowe lekarstwo na spektrum autyzmu. Nie ma konkretnego syropu, nie ma konkretnej tabletki, nie ma
kompletnie żadnego zastrzyku, który sprawi, że nasze dzieci ozdrowieją. Z kilku przyczyn, o których dzisiaj sobie powiemy, które sobie wyjaśnimy. Dlaczego tak jest, że nie ma, drodzy Państwo, powtarzam raz jeszcze, nie ma lekarstwa, syropu, tabletki, zastrzyku, który leczy spektrum autyzmu. Dlaczego tak się dzieje? Z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że my, jako specjaliści, badacze, klinicyści, ale także ludzie, którzy dogłębnie szukają odpowiedzi, czym jest spektrum autyzmu, po prostu nie wiedzą do końca, czym jest spektrum autyzmu. Mimo licznych, szeroko zakrojonych badań, nadal nie uzyskaliśmy takiej odpowiedzi. Spektrum autyzmu jest bardzo niewiarygodnie heterogenicznym i stronniczym, takim różnorodnym strasznie deficytem. I niestety sama diagnoza spektrum autyzmu opiera się na indywidualnej opinii lekarza, który wystawia tę diagnozę, w oparciu oczywiście o wytyczne ICD-10, teraz ICD-11, które mówią, że obszar diagnozy, a inaczej objawy i cechy charakterystyczne dla pacjenta muszą mieścić się w ramach, zgodnie z ICD-10 w triadzie zachowań autystycznych, zgodnie z ICD-11 w diadzie zachowań autystycznych, czyli w obszarze trudności w komunikacji i interakcji społecznych, ale także ograniczonych, powtarzalnych i nieelastycznych wzorcach zachowań czy zainteresowań. I musi się to pojawić w okresie wczesnego rozwoju, ewentualnie objawy nasilą się w wieku dorastania czy później. I jakby na zasadzie tej oceny tak naprawdę behawioralnej, drodzy Państwo, stawiana jest diagnoza. I mówiąc najprościej jak się da, wszystko zależy od tego, na co uwagę zwraca psychiatra. Czy jemu się wydaje, że to jest autyzm, czy też nie. Stąd właśnie ze względu na to, że nie mamy konkretnego, wyznaczonego tak i tak ma być, wtedy wiemy, że jest to spektrum. A nie wiemy dlatego, że właśnie spektrum autyzmu jest tym bardzo różnorodnym zaburzeniem, które tak naprawdę nie ma drugiego odpowiednika, czyli żadne z dzieci, żadne z nastolatków w spektrum autyzmu nie będzie prezentowało identycznego obrazu klinicznego. To jest pierwsza z przyczyn, dla której nie ma właśnie lekarstwa. Nie ma także, moi drodzy, jednego biomarkera autyzmu. To znaczy, że nie jesteśmy w stanie określić w 100% na podstawie badań klinicznych, czyli takich rzetelnych i absolutnie obiektywnych, jednej przyczyny, która wywołuje spektrum autyzmu. Wszystko to, co mówimy o ewentualnych przyczynach, jest hipotezą, jest prawdopodobieństwem. Na żadną z nich nie ma 100% pewności i nie jest żadna z nich potwierdzona pełnymi, jednoznacznymi badaniami. Moi drodzy, my nie wiemy, czy spektrum autyzmu ma także taką jedną podstawową cechę, tak? Czyli jeden podstawowy objaw, który mówi nam, że nasilenie konkretnej cechy świadczy perfekcyjnie o tym, że jest to spektrum autyzmu. Dodatkowo, niestety w spektrum autyzmu mamy absolutnie niezliczone możliwości występowania stanów i chorób współwystępujących. Od, drodzy Państwo, lęku, który nie stanowi typowego objawu, a jednak towarzyszy dzieciakom w spektrum, właściwie przez całe życie. Ponadto różny stopień niepełnosprawności intelektualnej, różne kłopoty na obszarze, czy w obszarze, w płaszczyźnie komunikacji, ale także różne problemy takie typowo fizyczne czy biologiczne, które się dzieją w organizmie naszych dzieciaków, na przykład problemy z jelitami, na przykład problemy w obszarze w ogóle układu pokarmowego. Więc mnóstwo rzeczy, różnego typu zaburzenia czy choroby psychiczne, które się również pojawiają w spektrum, także niestety sprawiają, że znalezienie odpowiedniego jednego leku jest po prostu na dzień dzisiejszy niemożliwe. Dodatkowo pamiętajcie, moi drodzy, że dziś taka koncepcja, która przyświeca w ogóle spektrum autyzmu, zgodnie z nową klasyfikacją ICD-11, mówi o tym, że jakby musimy traktować bardzo holistycznie nasze dzieciaki, tak? Czyli indywidualna diagnoza, indywidualne podejście w ocenie funkcjonalnej naszych dzieciaków sprawia, że jesteśmy w stanie ocenić, jak ten konkretny Jaś,
ta konkretna Kasia funkcjonuje, należy do spektrum, ale bardzo, bardzo różnorodnego. Zarówno jedno, jak i drugie dziecko może znajdować się na skrajnie odległych krańcach całego spektrum, o którym, moi drodzy, sobie ciągle dzisiaj mówimy. Spektrum autyzmu to odmienna struktura funkcjonowania mózgu i to stanowi tak naprawdę taki klucz, który dzisiaj jest często powtarzany i wskazywany jako ten, który może być hipotezą związaną właśnie ze spektrum autyzmu, z wywołaniem czy pojawianiem się tego zaburzenia. Musimy, jakby zdajemy sobie sprawę i doskonale przecież też to wiemy, że mózg ludzki, jeśli chodzi o parametry związane z językiem i komunikacją, ale także umiejętnościami społecznymi, jest absolutnie wyjątkowy. Jest on unikatowy i przypisany tylko i wyłącznie człowiekowi. A więc umiejętności werbalizacji swoich myśli i potrzeb, ale także wszelkie działania choćby praksyjne, tak, czyli planowanie motoryczne, są tylko i wyłącznie przypisane człowiekowi. Żaden inny ssak, żadna inna grupa zwierząt, można powiedzieć, nie ma takich możliwości. Tylko i wyłącznie mózg ludzki jest do tego uprawniony i ma takie zdolności. W związku z tym, że mózg tak naprawdę jest najbardziej skomplikowaną maszyną, komputerem w naszym organizmie, jest też bardzo trudny w leczeniu. I jasna sprawa jest taka, że mózg ludzki korzysta z neuroplastyczności, czyli nawet jeżeli mamy uszkodzoną jakąś strukturę w mózgu, jest szansa na to, że inna struktura w jakimś zakresie przejmie jej funkcje, za które odpowiadała. Natomiast nigdy nie jest tak, że w 100% po uszkodzeniu danej struktury jakaś inna przejmie właśnie całe te jej zdolności czy umiejętności. Nie ma takiej możliwości. W związku z tym, że mózg ludzki jest właśnie tą taką strasznie skomplikowaną maszynerią, niestety jest tak, że nie mamy, moi drodzy, jednego lekarstwa czy możliwości leczenia mózgu, a więc doprowadzenia do pierwotnych funkcji, które ewentualnie zostały utracone w pełnym wymiarze, tak? Oczywiście oddziałujemy, oczywiście wspieramy i jesteśmy w stanie dużo odzyskać, natomiast nigdy nie jest to 100% powrót do tych umiejętności danej czy pełnej funkcjonalności tej struktury, która została uszkodzona. Mózg ze względu właśnie na tą bardzo dużą komplikację w samej swojej budowie i w funkcjonowaniu jest też bardzo mocno odporny na leki. Mamy oczywiście, drodzy Państwo, możliwość terapii genowej, na przykład, gdzie znajdujemy jakieś biomarkery w krwi, natomiast sama terapia genowa jest dość skomplikowana, ale o niej niebawem, tak powiedzmy sobie. Niemniej jednak pamiętajmy, że mózg w przypadku spektrum autyzmu wykazuje zdecydowanie mniejszą koordynację, współpracę między poszczególnymi obszarami korowymi. Sam przepływ informacji jest niedokładny, czasami zbyt gwałtowny, a czasami w ogóle nie następuje. Ten aspekt w ogóle różnorodności struktury korowej, różnych struktur korowych w mózgu osób w spektrum był kiedyś przedmiotem naszego spotkania puzzlowego. Pamiętacie na pewno, kiedy mówiłam o mózgu autystycznym. Moi drodzy, nie ma absolutnie żadnego badania czy takiego odkrycia, które mówi nam, że konkretna struktura mózgu, jedna i ta sama, powtarzalna u wszystkich osób w spektrum, stanowi przyczynę właśnie tego zaburzenia. Dlatego, że skoro mamy różne obrazy kliniczne w spektrum, to znaczy, że te ewentualne deficyty poszczególnych struktur w mózgu także mogą, ale nie muszą dotyczyć danej osoby, która ma taką diagnozę. Ponadto musimy też wiedzieć, że jakby u każdej osoby w spektrum autyzmu nie ma jednego pojedynczego wzorca zmian w tych strukturach, prawda? Bo o ile na przykład mówimy, że strukturalne zmiany mogą na przykład dotyczyć ciała modelowatego, prawda? I wiemy, że jeżeli to ciało jest większe u pacjenta,
wówczas jest większe prawdopodobieństwo wystąpienia niepełnosprawności intelektualnej. Ale z drugiej strony doskonale wiemy, że mamy całą rzeszę dzieciaków w spektrum, które są w normie intelektualnej albo zdecydowanie powyżej normy intelektualnej. Więc tutaj także obala się nasza ewentualna teoria, że może jak znajdziemy tą jedną konkretną sferę w mózgu, to będziemy wiedzieć, skąd ten autyzm. Na razie nie ma takiej możliwości, na razie nie mamy takiej wiedzy. Wiemy, że w różnych obrazach klinicznych dzieci w spektrum mamy różne deficyty związane z odmienną strukturą i funkcjonowaniem mózgu. W związku z tym po raz kolejny musimy sobie powtórzyć, nie ma leku, który będzie wpływał na zmianę w strukturach mózgu albo będzie przywracał neurotypową strukturę mózgu. I tego, drodzy Państwo, nie jesteśmy w stanie podważyć w żaden sposób. Kolejna ważna kwestia dotyczy takich uwarunkowań genetycznych w spektrum autyzmu. Znowu stanowi to jedną z głównych takich hipotez dotyczących pojawienia się spektrum autyzmu, że właśnie jest to gdzieś zakorzenione w genetyce. Zaraz spróbuję Wam troszeczkę o tym opowiedzieć, natomiast jedno konkretne zdanie. Sama genetyka jako taka jest niesamowicie skomplikowana i bardzo złożona, a do tego nakładające się liczne komplikacje, które się tam mogą zadziać, niestety znowu utrudniają znalezienie konkretnego rozwiązania właśnie na spektrum autyzmu. Ale żebym nie była gołosłowna, moi drodzy, to kilka informacji dotyczących właśnie tej sfery genetycznej w kontekście spektrum autyzmu. Przede wszystkim dane różnych specjalistów, różnych badań pokazują, że około 80, nawet 90% zmienności w rozwoju spektrum autyzmu może wynikać z genetyki, a nie jest uzależnione na przykład od wpływu środowiska, tak? Co dawniej mówiliśmy o ziębła mama, prawda? To już jest dawno temu obalone i jakby nie ma co do tego wracać, ale rzeczywiście ten aspekt genetyczny jest szeroko badany, nadal bardzo intensywnie i tak naprawdę non-stop pojawia się jakaś nowa informacja w tym zakresie. Czynniki genetyczne, moi drodzy, przyczyniają się do około 40, w niektórych badaniach, w innych nawet 80% ryzyka spektrum autyzmu. Co oznacza, że wcale nie gwarantuje wystąpienia spektrum autyzmu, tylko i wyłącznie ryzyko. A więc, jeżeli zbadamy jakiś łańcuch i zbadamy któryś konkretny gen, w przypadku danego dziecka w spektrum, wcale to nie oznacza, że jeżeli dokładnie ten sam gen u Jasia, u którego jest spektrum, wystąpi uszkodzenie u Krzysia, że będzie on miał spektrum autyzmu. Nie ma na to dowodów. Jest prawdopodobieństwo, ale nie ma stuprocentowej pewności, że tak będzie. Około 4% osób w ogóle w spektrum autyzmu prezentuje różnego typu bardzo rzadkie mutacje genów, ale także nieprawidłowości chromosomalne, które często dotyczą różnych zespołów, a przy okazji są przypisywane także spektrum autyzmu. Mamy kilka takich obrazów klinicznych właśnie tych zespołów genetycznych, które są ściśle powiązane ze spektrum, ale w tych zespołach znamy konkretną przyczynę, tak? Czyli wiemy, że jest jeden konkretny gen, który jak jest uszkodzony, to daje nam taki obraz kliniczny. I takim przykładem jest między innymi zespół Reta, prawda? Znamy konkretny gen, wiemy, że jak przeprowadzimy badania genetyczne, ten gen jest uszkodzony, to tutaj nie ma się co doszukiwać jakichś innych hipotez, tylko wiemy, że jest to zespół Reta. I między innymi, moi drodzy, dlatego, że znamy konkretną przyczynę tego zespołu Reta, wiemy o konkretnym genie, gdzie on się zawsze pojawia przy zespole Reta. Ten zespół Reta został wyciągnięty z całościowych zaburzeń rozwojowych, czyli w nowej klasyfikacji nie należy do zaburzeń neurorozwojowych w kontekście spektrum autyzmu, tylko zupełnie do innej grupy. Ze względu na ewidentnie poznaną, jawną i bez jakby niepodważalną przyczynę wystąpienia tego zaburzenia. Niemniej jednak dziewczynki, bo najczęściej one zapadają na zespół Reta, będą prezentowały także objawy spektrum autyzmu. Ale jakie jeszcze inne zespoły, których przyczyny znamy? Między innymi zespół łamliwego chromosomu X, zespół delatacji 22q13, czyli mówiąc prościej, jest to hipotonia mięśniowa, która występuje u noworodków.
zespół Engelmana czy stwardnienie guzowate. To są wszystko te zespoły, których przyczyny znamy, wiemy, który gen jest uszkodzony, ale jednocześnie jest to powiązane również ze spektrum autyzmu. Moi drodzy, dzisiaj oficjalnie pojawia się informacja, że naukowcy zbadali, poznali tak bardzo, bardzo szeroko 1000 genów, ponad 1000 genów, które mogą być związane z ryzykiem spektrum, ale jednocześnie ci naukowcy mówią jasno i wyraźnie, te geny mogą na siebie oddziaływać. Mniej lub bardziej, ale będą ze sobą jakby wchodzić w różne reakcje. Jednocześnie mamy też potwierdzenie tego, że wcale uszkodzenie konkretnego z tych pośród 1000 genów genu nie będzie świadczył i nie da stuprocentowej gwarancji, że dane dziecko, które przyjdzie na świat i rodzice natychmiast decydują się na badania genetyczne, okaże się, że ten gen u tego dziecka jest w jakiś sposób nieprawidłowy, że na pewno to dziecko będzie miało spektrum autyzmu. Nie ma takich potwierdzeń i nie ma też gwarancji na to, że tak właśnie będzie. Moi drodzy, osoby w spektrum autyzmu, one mają zwykle większe obciążenie mutacyjne w postaci takiej mutacji punktowej, które polegają na tym, że jedna zasada DNA jest zastępowana inną. Ale co jest bardzo istotne w kwestii spektrum? Mianowicie nie ma jednej zasady, według której następuje zamienność. To znaczy, że te zamienności, te mutacje, które się pojawiają, mogą być za każdym razem inne. Nie ma jednego wzoru, jednego kodu, według którego za każdym razem ta konkretna mutacja się pojawia. Czyli znowu mamy odpowiedź. Ile przypadków, tyle może być absolutnie różnych mutacji. U większości osób w spektrum autyzmu, u których zdiagnozowana jest mutacja, zazwyczaj dotyczy ona tylko jednego genu i znowu nie zawsze tego samego u wszystkich tych osób, u których ta mutacja jest stwierdzana. Można nawet rzec, że u każdego co innego, tak? Te różne ścieżki, które wiążą się właśnie z modyfikacją ekspresji genu, one często bez zmiany struktury następują, więc to nie tak, że gen został uszkodzony, więc nastąpiła jakaś modyfikacja. Może być tak, że on jest strukturalnie w ogóle nieuszkodzony i niezmieniony, a mimo to doszło do różnej modyfikacji, która mogła, podkreślam, mogła wywołać spektrum autyzmu. Warianty liczby kopii to kolejna kwestia w aspekcie tym genetycznym, która wiąże się ze spektrum autyzmu. Między innymi, moi drodzy, powielania, czyli duplikacje, ale także delecje, które wiążą się z usunięciem części chromosomu zawierającego geny, prawda? One są zwykle rozproszone po całym genotypie, więc nie ma znowu jednego wzorca oddziaływania na dany gen. I znowu, niektóre modyfikacje, które zachodzą w genetyce u osoby w spektrum są powszechne, czyli takie ogólnie wiemy o nich, że takie mogą się pojawić i tak dalej, ale najtrudniejsze jest to, że te modyfikacje pojawiają się też inne i są traktowane jak tak zwane de novo, czyli to są takie zmiany, które występują tylko i wyłącznie u osób w spektrum, a nie są dziedziczone, tak? Czyli tak naprawdę nie wiadomo skąd się to bierze. Najczęstszym badaniem czy testem, który można wykonać w kontekście właśnie tej oceny genów w spektrum autyzmu, jest oczywiście mikromacierz chromosomowa CMA, taki skrót. Moi drodzy, i ten test sprawdza, czy są jakieś dodatkowe albo brakujące części danego chromosomu, które mogą wywoływać albo powodować spektrum. To badanie znajduje przyczynę genetyczną u około 5 do 14% osób i znowu bardzo taka ciekawa rzecz, jeżeli dany pacjent podlegał właśnie takiemu badaniu mikromacierzy albo innym testom genetycznym, a mimo to nie znaleziono przyczyny spektrum autyzmu, może być wtedy zalecana u tych pacjentów jakaś dodatkowe badanie w postaci selekcjonowania, sekwencjonowania całego egzogenu, co jest oczywiście długotrwałe i bardzo kosztowne. Moi drodzy, jakby całe te badania, one polegają przede wszystkim na wyszukiwaniu zmian genetycznych, prawda? W konkretnych częściach, fragmentach
DNA, które działają jak takie instrukcje tworzenia białek, a występują znowu, statystyki mówią od 8 do 20% osób w spektrum, które właśnie miały taki test. Niektóre choroby genetyczne możemy też leczyć różnymi takimi ekstremalnymi metodami leczenia, między innymi terapią genową. Natomiast ta terapia genowa jak najbardziej przynosi jakieś rezultaty, natomiast nie ma jednego wzorca tej terapii. Właśnie z tych przyczyn, o których Wam powiedziałam. W związku z tym dziecko może być poddane takiej terapii, ale musi być przeprowadzony skrupulatny proces znalezienia tego konkretnego fragmentu i dostosowania do niego odpowiedniej terapii. Natomiast samo znalezienie klucza tej terapii w kontekście konkretnego dziecka, bo nie da się tego powielić, bo u każdego z dzieci może być zupełnie co innego, jest generalnie długotrwała, ale przede wszystkim bardzo, bardzo droga. W związku z tym rzadko kto po to po prostu sięga. Autyzm jako zaburzenie w ogóle, przez to, że jest traktowany jako neuroróżnorodne, jest bardziej skomplikowane pod kątem takiego klucza genetycznego niż choćby zespół Retta. Dlatego, że tam może się zadziać naprawdę wszystko i naprawdę nic. W związku z tym samo tworzenie właśnie tej terapii genowej czy oddziaływania na geny jest dziś jeszcze nadal niemożliwe. Terapia genowa, która w ogóle jest wprowadzana, moi drodzy, w drogę terapii, jest stosowana zazwyczaj jako oddziaływanie na zespoły, które jakby występują przy okazji spektrum autyzmu przez jakiś pojedynczy gen. I jakby grupa tych terapii genowych, które się wprowadza w spektrum, stanowią około 5% w ogóle wszystkich przypadków i najczęściej powiązanych właśnie z którymś z tych zespołów, o których wspomniałam wcześniej. Moi drodzy, możliwe oczywiście jest, że wśród setek różnych genów związanych ze spektrum można znaleźć między nimi podobieństwa, tak? Czyli możemy się doszukiwać jakiegoś pewnego wspólnego procesu, który będzie jakby oddziaływał na nie wszystkie i jednocześnie może sprawiać te konkretne zmiany. Nie ma jednak na razie dzisiaj odpowiedniej informacji, że tak właśnie jest, bo jakby była, to naukowcy mogliby zacząć szukać właśnie odpowiedzi, jak to leczyć. Tak jak powiedziałam, moi drodzy, nie da się wyleczyć spektrum autyzmu przez syrop czy tabletkę, także w kontekście genów, ponieważ nie mamy jednego znanego genu, który sprawia, że pojawia się spektrum autyzmu. Teraz przejdę, moi drodzy, do takiego bardzo kontrowersyjnego jakby działu związanego z leczeniem spektrum autyzmu, a mianowicie biomedyki. Nie będę absolutnie Wam mówić, jakie lekarstwa czy jakie procesy trzeba stosować względem dzieci w spektrum, albo że to działa, albo to nie działa. Natomiast chciałabym się skupić na takim biomedycznym modelu spektrum autyzmu i skuteczności właśnie w leczeniu autyzmu. Czy rzeczywiście to działa i czy rzeczywiście ma to potwierdzenie, moi drodzy, w jakichś badaniach i mamy jakąś grupę ludzi, która została wyleczona z autyzmu poprzez stosowanie właśnie tych oddziaływań biomedycznych. Ale zacznijmy od początku. Skupmy się, dlaczego i skąd się w ogóle wywodzi takie pojęcie, czy takie myślenie właśnie biomedyczne. Przede wszystkim musimy pamiętać, że ogólne funkcjonowanie organizmu człowieka, ono opiera się o różnego typu procesy biologiczne, prawda? I tutaj nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ te różne procesy biologiczne, one zachodzą zwyczajnie w naszym ciele, w naszych narządach, w naszych tkankach i tutaj jakby nie ma co z tym dyskutować. Jeśli określona część mózgu u nas, odpowiedzialna za dany proces biologiczny, nie działa prawidłowo, czyli jest w jakimś stopniu zakłócona, to może wystąpić odpowiednia dysfunkcja fizjologiczna, tak? Czyli w postaci jakichś objawów chorobowych, jakichś objawów bólowych itd., itd.
Dzieci w spektrum autyzmu, tak jak Wam powiedziałam, nie ma dwóch identycznych dzieciaków, natomiast często mają wspólne warunki fizjologiczne, tak? Czyli można doszukać się pewnego wzoru, który powie nam, że w grupie dzieci w spektrum istnieje zdecydowanie większe ryzyko pojawienia się czegoś współwystępującego niż w przypadku dzieci neurotypowych. I w obszarze właśnie tych wspólnych warunków fizycznych, moi drodzy, mamy też zakłócenia w takim codziennym funkcjonowaniu naszych dzieciaków. Między innymi ze względu na współwystępujące różnego typu zaburzenia genetyczne, dysfunkcje metaboliczne, ale także niedobory żywienia, jakieś takie dysfunkcje związane z obszarem immunologicznym naszych dzieci, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia snu i jakby można tak wymieniać i wymieniać. Natomiast znowu jest jedno ale one nie wszystkie występują u wszystkich dzieci. Mogą występować na przykład u miliona dzieci zaburzenia jelitowe, ale także mogą u każdego z nich wyglądać zupełnie inaczej. W związku z tym po raz kolejny nie mamy jednego obrazu klinicznego, czyli jednego wzorca. Musimy też brać pod uwagę to, że wpływ na te procesy biologiczne, czyli ewentualne również deficyty w strukturach mózgu odpowiedzialnych za te procesy biologiczne, będą uwarunkowane genetycznie, środowiskowo i organicznie. Więc znowu, ile dzieciaków, tyle różnych obszarów, tyle różnych obrazów klinicznych może się pojawić. W leczeniu objawów związanych ze spektrum interwencje biomedyczne, one ukierunkowane są, moi drodzy, głównie na taki proces, który wpływa na funkcjonowanie i rozwój mózgu danej osoby, tak? Czyli generalnie oddziaływania mają sprawić, że mózg danej osoby ma działać inaczej po to, aby wtórnie zadziałać na deficyty biologiczne, tak? Czyli te deficyty fizyczne, które gdzieś się tam u pacjenta pojawiają. One wiążą się, te oddziaływania, między innymi ze stanem odżywiania, tak? Czyli ze sposobem odżywiania, z różnymi stanami metabolicznymi, ale także mają niby wspierać układ odpornościowy, który niejako z tego wspólnego klucza jest mocno deficytowy. Moi drodzy, autyzm jest spektrum, tak? Czyli bardzo duża różnorodność, bardzo różna rozbieżność i absolutnie błędem jest zakładanie, jakby powielanie czegoś takiego, że dysfunkcje na przykład metaboliczne dotyczą wszystkich dzieci w spektrum. Że wszystkie osoby w spektrum mają dysfunkcje metaboliczne. Bo tak nie jest. Podobnie jak nie wszystkie osoby w spektrum są na przykład uczulone na gluten, bo też nie jest to prawda. Mamy grupę dzieci, które rzeczywiście źle tolerują albo nie tolerują glutenu, ale mamy też dzieci, których organizmy w ogóle na ten gluten nie reagują i musimy być tego świadomi i nie powielać mitu, że wszystkie dzieci obligatoryjnie mają wchodzić w dietę 3 bez. I moi drodzy, co jeszcze? Nie wszystkie osoby w spektrum mają nieprawidłowe zmiany, czy takie dysfunkcje, zaburzenia, które są określane oczywiście przez biomedykę i które są intensywnie leczone przez tą biomedykę, jak na przykład zaburzenia metabolizmu redoksu. Nie wszystkie dzieci przecież mają stres oksydacyjny. Dysfunkcje mitochondriów też nie u wszystkich występują, a mimo to biomedyka zaleca obligatoryjnie wszystkim dzieciom w spektrum takie leczenie. Dalej, moi drodzy, rozregulowanie układu odpornościowego, że należy absolutnie oddziaływać i wspierać. Na przykładzie mojego syna. Mój syn antybiotyk, dziś ma lat 14, a antybiotyk w swoim życiu brał może 3 razy, z czego raz tylko dlatego, że miał w sobie bakterie. Ponadto nigdy antybiotyków nie używał, bo ich nie potrzebuje, bo ma znakomitą odporność po prostu. Moi drodzy, ale wracając jeszcze do tych właśnie podejść, że wszyscy, tak, w spektrum to mają, jak na przykład zaburzenie metabolizmu folianów, które wiążą się no, oczywiście z rozregulowaniem kwasu foliowego. Ale skupmy się na tych właśnie kilku przykładach, które Wam powiedziałam, które są przypisywane, że wszystkie dzieci w spektrum to mają. Jak na przykład dysfunkcje mitochondriów. Czy na pewno tak jest? Jeżeli występuje ta dysfunkcja, to wiąże się z tym, że dziecko słabo rośnie,
że ma opóźnienia rozwojowe, prawda? Osłabione mięśnie, że ma problemy neurologiczne różnego typu. Pojawia się epilepsja, migrena, czyli bardzo silne bóle głowy, ale także udary czy różnego typu dysfunkcje czy zaburzenia ruchowe, a jednocześnie dziecko będzie prezentowało właśnie ze względu na te objawy, które Wam powiedziałam, wiele licznych takich zachowań niepożądanych, zachowań trudnych, ale także przejawia trudności poznawcze. I znowu, czy wszystkie dzieci w spektrum tak funkcjonują? No jak każdy z Was pomyśli sobie o tych dzieciach w spektrum, które zna, to odpowie jasno i wyraźnie, no nie, no nie, to znaczy, że nie wszystkie te dzieci mają mieć leczone mitochondria. Dzieje się oczywiście tak, dlatego, że mózg, czyli ta strefa, która odpowiada, moi drodzy, właśnie za funkcjonowanie to fizyczne naszego organizmu, w chwili, kiedy następuje jakaś dysfunkcja, po prostu musi wykazywać bardzo dużą energię, którą przekierowuje właśnie na ten aspekt bólowy. Jaki przykład? Moi drodzy, często mówi się, że jak ja wprowadzam dietę 3bez, to leczę dziecko ze spektrum. I rzeczywiście może tak być. To znaczy, rzeczywiście moje dziecko zaczyna funkcjonować lepiej, natomiast na pewno nie wyleczyłaś go z autyzmu, ponieważ jest to zaburzenie neurorozwojowe, a więc trwa od okresu wczesnego rozwoju do śmierci, co nie oznacza, że taki człowiek w spektrum może znakomicie nie funkcjonować, bo to też byłoby kłamstwo. Niemniej jednak, moi drodzy, o co chodzi z tym parametrem mózgu i tych oddziaływań fizycznych? Mózg swoje zadanie ma spełniać od początku do końca na 100 fajerek, można powiedzieć. A więc na początku musi zapewnić absolutne, prymarne funkcjonowanie, czyli to funkcjonowanie właśnie biologiczne, fizyczne. I jakby jeżeli w tym aspekcie wszystko jest dobrze, nie ma dolegliwości bólowych, nic się nie dzieje, to znaczy, że mózg może przekierowywać energię na zdecydowanie wyższe umiejętności, jak komunikacja, jak odpowiedni rozwój emocjonalny, poznawczy, społeczny, bo one wymagają dużo większego zaangażowania mózgu, bo musi ten mózg wykorzystać informacje z różnych swoich obszarów, przekazać informacje z jednego obszaru do drugiego, więc to wymaga bardzo dużej energii. Ale jeżeli się okazuje, że w organizmie naszego dziecka dochodzi do dysfunkcji, uwaga, fizycznych, jak na przykład kłopoty żołądkowo-jelitowe, tak? Mamy dziecko, które ma słabą komunikację, zero werbalizacji albo słabą werbalizację, osłabiony schemat ciała, a więc nie jest w stanie powiedzieć, że ma brzuch, że ma żołądek i że ma jelita. W związku z tym będzie, dodatkowo okazuje się, że ma dolegliwości bólowe z tej strefy, a mama nieświadoma tych problemów podaje dziecku substancje, produkty, które dodatkowo wzmagają te dolegliwości bólowe, to co mózg robi? Mówi, o, hello, stop! Ja to ci, droga mamo, muszę powiedzieć, że tutaj mnie boli brzuszek, że bolą mnie jelitka, że czuję totalny dyskomfort i ogromny ból i nie jestem w stanie teraz rozwijać swojej mowy, swoich umiejętności społecznych. Nie jestem w stanie panować nad swoimi emocjami i zachowaniami, ponieważ mam większy problem, jakim jest ból brzucha. A ty, dając mi te wszystkie świństwa, które dodatkowo sprawiają, że te toksyny przedostają się nadal do krwi i do mózgu, po prostu go blokują. W związku z tym, jak nagle ktoś wpadnie na pomysł, żeby przeprowadzić badania, drodzy Państwo, nie przepis z internetu, tylko badania, które potwierdzą, że dziecko ma takie deficyty, że ma, nie wiem, alergię, nietolerancję pokarmową, że ma nieszczelność jelita, że ma cokolwiek jeszcze innego, co wpływa na to, że ten ból jelitowy się pojawia, zostanie wprowadzone odpowiednie leczenie tych problemów, to nagle się okaże, a jeszcze dodatkowo się zaleci dietę 3bez, to nagle się okaże, że po iluś tam miesiącach nagle dziecko zaczyna poprawiać kontakt wzrokowy, zaczyna pięknie powolutku wchodzić w interakcje, nawet pojawiają się pierwsze słowa, a co najważniejsze, znikają zachowania niepożądane. I mózg zaczyna rozwijać się w innych strefach, jak komunikacja, jak rozwój społeczny czy poznawczy. No właśnie dlatego, że mózg już nie musi dbać o to, że jakaś sfera fizyczno-biologiczna jest deficytowa. Może zająć się tym, co wymaga większej energii od niego. Jednocześnie, jeżeli nagle dziecko
jakby nie ma już, nie odczuwa już bólu, to nie musi prezentować trudnych zachowań. Bo tak jak Wam wielokrotnie powtarzam, każde zachowanie naszego dziecka niesie ze sobą komunikat. To jest zawsze dla nas jakaś informacja, ale jeżeli my jej nie odczytujemy, albo odczytujemy ją błędnie, albo co gorsza, ignorujemy to zachowanie, no to niestety dziecko będzie sięgało po jeszcze bardziej urozmaicone, jeszcze bardziej złożone zachowania, żeby zwrócić naszą uwagę na siebie, bo mnie to boli, mamo, popatrz. Właśnie dlatego, moi drodzy, pod wpływem odpowiedniego leczenia zaburzenia związane z tymi objawami fizycznymi ustępują albo łagodnieją, co w konsekwencji przekłada się na lepsze funkcjonowanie dziecka, bo ono ma szansę na rozwijanie wyższych umiejętności, bo nie musi się zajmować tym prymarnym bólem brzucha. I stąd takie przekłamanie, że wyleczyłem dziecko ze spektrum. Jakby mam nadzieję, że to dla Państwa jest wystarczająco jasne. Sama biomedyka, takie biomedyczne leczenie, ono jest głównie ukierunkowane, moi drodzy, na takie bardzo duże oddziaływania suplementacją i taką witaminą dla dziecka. Głównie wprowadza się szereg witamin z grupy B i suplementy z tym związane, przeciwutleniacze różnego typu, ale także witaminę E czy koenzym Q10. To są takie standardowe oddziaływania, które obligatoryjnie jakby przysługują dzieciom w spektrum. I jasne jest, że jeżeli dziecko ma odpowiednie trudności biologiczne, które stwierdzamy z badań, i wprowadzenie odpowiedniego leczenia rzeczywiście znacząco może poprawić jego funkcjonowanie. I tutaj nie ma co do tego absolutnie wątpliwości. Natomiast jest to oddziaływanie na te trudności biologiczne, a nie na samo spektrum. Ale zaleczenie trudności fizycznych wpływa na lepsze funkcjonowanie dziecka, czyli na osłabienie właśnie tych objawów spektrum. Kolejny aspekt to, moi drodzy, zaburzenie metabolizmu folianów, tak? Czyli mówiąc najprościej, mówi się, że dzieciaki w spektrum mają rozregulowany kwas foliowy, który naturalnie występuje w żywności i stanowi oczywiście witaminę z grupy B. Jednocześnie naukowcy potwierdzają, że jeżeli jest kłopot właśnie z kwasem foliowym, może dojść do wybiórczości pokarmowej u dzieci, prawda? Natomiast my doskonale wiemy, że sam aspekt wybiórczości pokarmowej u dzieci w spektrum nie stanowi tylko kłopotów z kwasem foliowym. Na wybiórczość pokarmową składa się milion różnych rzeczy, od zaburzeń sensoryczno-motorycznych po milion jeszcze innych kwestii. W związku z tym, znowu, nie jest to jeden czynnik, który występuje absolutnie u wszystkich dzieci. Prawdą też jest, że jeśli brakuje kwasu foliowego, wówczas mogą pojawić się różnego typu kłopoty, które przypisywane są także spektrum, jak na przykład kłopot z komunikacją werbalną czy niewerbalną, bardzo duże zmęczenie, osłabienie mięśni. Jasne, że tak, może się takie coś pojawić. Leczenie kwasem foliowym, jak oczywiście zbadamy poziom tego kwasu i on wyjdzie nam w badaniu, że jest niedobór, wprowadzamy odpowiednie dawki i odpowiedni medyczny kwas foliowy, może poprawić się rzeczywiście komunikacja werbalna, język receptywny czy ekspresja, ale także koncentracja i uwaga. No bo z tym się wiąże kwas foliowy, tak? Ale pamiętajmy, nie u wszystkich dzieci tak się prezentuje jakby ten obraz. Leczenie takie biomedyczne zostało opracowane jako taka alternatywa, moi drodzy, jako alternatywna forma pomocy dla objawów ze spektrum, z takiego właśnie podejścia biologicznego, fizycznego u dzieci. Natomiast czy rzeczywiście te wszystkie oddziaływania biomedyczne, czy one są słuszne i rzetelne, a więc oparte o badania? Moi drodzy, naukowcy biomedyczni, wszyscy ci, którzy mówią, że trzeba, że należy, że właściwie, że stuprocentowa gwarancja, wykorzystują, moi drodzy, do pojawienia się przede wszystkim swoich teorii, a dodatkowo tworzenie tych leków biomedycznych czy suplementów, oni dochodzą do wniosków na podstawie modeli zwierząt. Mówiąc jakby totalnie najprościej, chodzi o to, że biomedycy, oni jakby
patrzą się na zwierzęta, obserwują ich zachowania, oczywiście stosują metodę prób i błędów, stosując odpowiednie preparaty na tych zwierzętach i na tej podstawie, czyli takim testowaniu na zwierzętach, tworzą potencjalną metodę leczenia spektrum. Natomiast bądźmy, moi drodzy, uczciwi względem znajomości i posiadania wiedzy na temat spektrum, że spektrum nie nadaje się do badania w ten sposób. Z kilku przyczyn. Mianowicie z tego, że po pierwsze jest zbyt trudny do modelowania ze względu na swoją absolutną różnorodność genetyczną, czyli tą heterogeniczność ogromną, tak, o której już sobie powiedzieliśmy. Drugie, każdy model, który zostałby wytworzony na myszy, szczurze czy nicieniu na przykład, niestety musiałby być unikalny, tak? Czyli jeden tylko stworzony pod jedno konkretne dziecko. Nie ma tak naprawdę odpowiednika, czy nie ma takiej strategii, która będzie oddziaływała na wszystkie dzieci, albo dany objaw, czy dane nasilenie objawu jest identyczny u wszystkich. Nie ma czegoś takiego w spektrum. Autyzm przede wszystkim pamiętajmy o tym, że dotyczy wyłaniających się różnych, odmiennych funkcji umysłowych, czyli tych, które są absolutnie wyjątkowe dla człowieka. Żadne zwierzę tego nie posiada. Nawet gdybyśmy przeprowadzali takie badania na małpach, które są najbardziej podobne do nas, niestety nie będziemy mogli stworzyć odpowiedniego klucza, bo one także nie mają takich funkcji umysłowych jak człowiek. Zwierzęta właśnie, na których najczęściej biomedycy ćwiczą albo odkrywają czy tworzą swoje potencjalne metody leczenia, to najczęściej oczywiście, tak jak wspomniałam, szczury, myszy i nicienie, z których ci naukowcy po prostu robią zwierzęta autystyczne poprzez wprowadzanie czy tworzenie różnorakich mutacji genów. Do konkretnego, oczywiście sprowadzają to do konkretnego jednego wariantu, który znowu nie jest odpowiedni do wszystkich przypadków spektrum. I ta konkretna mutacja, którą oni tworzą dla tego zwierzaka, jest podobna do niektórych, podkreślam, niektórych, albo tylko jednego przypadku spektrum autyzmu. Dzieje się też to dlatego, jakby te oddziaływania biomedyków na te zwierzęta, że oni usuwają takie receptory oksytycyny czy opoidów, albo generalnie wpływają, obciążają mamy tych zwierząt, tak? Kiedy dany osobnik jest w ciąży, to na przykład tej ciężarnej matce podawane są różnego typu środki przeciwbólowe albo usypiające, które również wpływają na pewną taką zmianę w genotypie tego zwierzaka, a tym samym potem to nowe zwierzę, które przychodzi na świat, jest na skutek różnych mutacji przejawia takie zachowania autystyczne. Badania nad autyzmem w kontekście zwierząt, oczywiście, moi drodzy, często koncentruje się na jednej powiązanej ze sobą cesze, której przypisuje się spektrum, tak. Także, mianowicie taki przykład. Jeżeli obserwują naukowcy szczura albo myszę, która na przykład zakopuje kamyczki, jedno z takich badań było, to oni przypisują to w odpowiedzi do człowieka, że jest to dokładnie to samo, co nieelastyczne i powtarzalne wzorce zachowań i zainteresowań. Z kolei jak obserwują, że zwierzęta emitują, mają taką emisję feromonów albo wokalizują, pojawiają się takie wokalizacje ultradźwiękowe, to jednocześnie przypisują to, że jest to dokładnie to samo, co interakcje społeczne, a właściwie zakłócenia interakcji społecznych w spektrum autyzmu. Również taka sama opieka tych zwierząt nie ma związku z takimi efektami, które ludzie rzeczywiście faktycznie prezentują albo chcą leczyć w spektrum. Autyzm jest, drodzy Państwo, zaburzeniem niestety tylko i wyłącznie ludzkim. Zaburzeniem, które charakteryzuje się absolutną różnorodnością w kontekście socjalizacji, komunikacji, języka czy specyficznych zachowań. I żadne zwierzę, jakbyśmy sobie najbardziej chcieli, nie będzie prezentowało dokładnie takich samych objawów, takich samych znaczeń jak w przypadku człowieka. Z racji tego, że najnormalniej w świecie zwierzęta zwyczajnie mają zupełnie inne zdolności poznawcze niż człowiek. Zwierzęta jakby w tym kontekście nawet zachowań społecznych, tych zwierzęcych, są zupełnie inne.
Dlaczego? Dlatego, że zwierzęta kierują się głównie instynktem, a więc w ich dążeniach do takiego życia i zachowania społecznego jest kwestia posiadania terytorium. Jest kwestia władzy w danym, w danej grupie, prawda? Danego gatunku. Natomiast no, jakby ja nie kojarzę, żeby któraś mysza albo jakiś szczur, tym bardziej nicień, chodził do szkoły albo chodził do pracy, albo spotykał się non-stop z innymi ludźmi, którzy do tego, że oprócz tego, że werbalizują, to jeszcze machają rękami nie wiadomo po co. To świadczy o tym, że nie ma takiej możliwości, abyśmy mogli porównywać zwierzęta i wyciągać wnioski, które gdzieś tam naukowcy pobierają ze zwierząt i przenosić to na obszar ludzki. Bo najnormalniej w świecie zwierzęta nie są w stanie powielać większości cech w spektrum autyzmu, które są bardzo znaczące w kontekście samej diagnozy czy samego potem oddziaływania terapeutycznego na spektrum autyzmu. Kolejna kwestia, moi drodzy, którą także chciałam poruszyć, chociaż mocno się zastanawiam, czy powinnam, bo jest ona także taką drażniącą kwestią, dlatego nie będę mówiła o wszystkim, co chciałam powiedzieć, powiem tylko o części informacji. Należy uważać przede wszystkim na fałszywe metody leczenia autyzmu, prawda? Czyli tak naprawdę świat neurotypowy jest tym, który oferuje bardzo dużo, prawda? Szczególnie rodzicom dzieci w spektrum, którzy dla swojego dziecka zrobią absolutnie wszystko, żeby zrobić z tego dziecka jak najbardziej funkcjonalną osobę w świecie neurotypowym. Niestety na tym rynku leczenia autyzmu, moi drodzy, jest bardzo dużo takich niebezpiecznych, a przede wszystkim niezwykle kosztownych metod leczenia, które niestety na końcu są totalnie nieskuteczne, a jednocześnie nieoparte na dowodach i rzetelnych badaniach i oczywiście niosą ze sobą liczne skutki uboczne, które nie ujawniają się od razu, ale mogą dać skutki dorosłym. Moi drodzy, pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma prawo do tego, aby sięgać po różne rozwiązania, bo po to jesteśmy rodzicami, po to chcemy szukać rozwiązania, żeby optymalnie wspierać nasze dzieci. I to jest absolutnie naturalne i normalne. Każdy też z nas ma swój rozum i jakby nikt nie zabroni tobie, mamo, tobie, tato, wydawania Twoich ciężkich pieniędzy na co Ci się żywnie podoba. Natomiast biorąc pod uwagę samo dziecko, zanim podejmiesz decyzję, że wchodzisz w daną terapię, w dane leczenie, zapoznaj się nie z kontami internetowymi i doradztwem internetowym, tylko spróbuj dowiedzieć się, czy dana metoda ma odzwierciedlenie w badaniach naukowych. I uwaga, moi drodzy, wiele strategii, czy wiele metod leczenia, podkreślam cały czas leczenia, nie terapii, leczenia autyzmu, prezentuje w internecie różnego typu badania. Wow, jakie to efekty, ile to dzieci wyzdrowiało i jak one lepiej funkcjonują. Natomiast są to badania stworzone tylko przez tą konkretną firmę, albo wymyślone, albo zupełnie niepodlegające badaniom klinicznym. Żadne z tych właśnie metod, które leczą, nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Nie mają potwierdzenia w konkretnych pacjentach. Nie ma konkretnych badań klinicznych na dużej rzeszy dzieciaków, które będą udowadniały skuteczność metody. Jakby dzisiaj badania, różne wyniki badań każdy z nas może sobie opublikować w internecie i podać jakieś tam przykłady czy opinie. Ale to nie jest wiarygodność i to nie jest rzetelność badań i na tym trzeba się skupić. To trzeba sprawdzać, bo wyrzucić w błoto pieniądze można zawsze, natomiast trzeba liczyć się z konsekwencjami tutaj w postaci wtórnych objawów u naszego dziecka. Bądźmy szczerzy, drodzy Państwo, metody leczenia akurat spektrum autyzmu jest generalnie ogromnym biznesem, czyli zwyczajnie ci hosztaplerzy, oni czerpią zyski z takiego strachu i desperacji rodziców, którzy zrobią wszystko, aby pomóc swojemu dziecku. Istnieje cała masa
oddziaływań leczenia autyzmu, które są absolutnie niepotwierdzone badaniami i mocno wprowadzają ludzi w błąd. Moi drodzy, jakby teoretycznie przygotowałam się do tego, co Wam miałabym powiedzieć w kwestii, które są nieprawidłowe, ale żeby nie wywoływać wojny gangów, pominę ten temat, dlatego że dużo tego jest, a nie chciałabym jakby robić jakiejś pseudoreklamy albo pseudopropagandy. Dlatego nie powiem o żadnym z metod leczenia, właśnie żeby nie wywoływać tej walki gangów. Ale skupię się, moi drodzy, jeszcze na jednej kwestii, mianowicie jakie w takim razie powinno być lekarstwo na spektrum autyzmu i czy w ogóle jest szansa na jego odkrycie. Wiedząc, że uwarunkowania jakby spektrum autyzmu to genetyka, odmienna struktura mózgu, bo te dwie najczęściej się pojawiają, są takie najbardziej logiczne i niejako powielane i potwierdzane. Tutaj musimy, moi drodzy, się zastanowić, to w takim razie na czym powinno się opierać to lekarstwo. Mówiąc najprościej i idąc jakbym takim logicznym tokiem myślenia, powinno wiązać się ze zmianą mózgu danej osoby, prawda? Czyli powinno to być takie lekarstwo, które wpłynie na to, że dana struktura uszkodzona mózgu się naprawi, a jednocześnie osoba wyzbędzie się swoich cech związanych z autyzmem. Z drugiej strony, jakby muszą być to takie leki, które wymarzą i jakby uniemożliwią, zatrzymają takie ukryte różne skłonności osób w spektrum, tak? Jak między innymi pragnienie do autostymulacji różnego typu. I zamiast takiego typowego maskowania czy kamuflażu u tych osób, po prostu zniknie taka potrzeba, tak? Żeby one nie oszukiwały siebie i otoczenia, że to spektrum mają, powinno się podać lekarstwo, żeby po prostu tego nie było. Natomiast trudno sobie wyobrazić dzisiaj, że podamy syrop osobie dorosłej w spektrum autyzmu i nagle nastąpi takie drastyczne zmiany w mózgu, sprawiające, że ten mózg nagle zrobi się taki neurotypowy. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że jakby tak naukowcy się postarali, to może wymyśliliby takie lekarstwo, które troszeczkę jako profilaktykę podawalibyśmy obligatoryjnie wszystkim kobietom w ciąży, aby właśnie tworzyć taki neurotypowy mózg. No, teoretycznie tak powinno wyglądać lekarstwo. Natomiast właśnie ze względu na tą mega różnorodność nie ma dzisiaj tego lekarstwa i przez to, że nie znamy jednej konkretnej przyczyny, jednego konkretnego uszkodzonego genu czy jednej struktury mózgu, a więc obraz kliniczny spektrum jest totalnie zróżnicowany, więc nie jesteśmy w stanie znaleźć takiego lekarstwa. Moi drodzy, myślę sobie, że właściwie jest jedno takie lekarstwo, które mogłoby pomóc dzieciakom, nastolatkom, młodym osobom dorosłym w spektrum. Mianowicie myślę sobie, że zamiast eliminować tych ludzi, dzieciaki ze świata neurotypowego poprzez nasze nieempatyczne zachowanie jako ludzi neurotypowych, może warto by było pomóc im dostosować się, pomóc im wejść w świat neurotypowy, taki społeczny, w szkołach, w zakładach pracy, po to, aby zwyczajnie przygotować odpowiednie warunki do tego, żeby te osoby mogły pracować, podejmować pracę zawodową czy uczyć się, a nie koncentrować się na tym, żeby ich eliminować i dzieci w normie intelektualnej, a w spektrum autyzmu, żeby szkoły te takie masowe mówiły nie, jak ma diagnozę, to niech sobie idzie do szkoły integracyjnej albo specjalnej. Temat na oddzielne spotkanie. Niemniej jednak, moi drodzy, cały czas potwierdzamy, że lekarstwa na dzień dzisiejszy nie ma i jeszcze długo nie będzie. W takim razie, moi drodzy, czy mamy to lekarstwo? No oprócz tej akceptacji, to na pewno bardzo dużo leży w naszej głowie, czyli w empatii, akceptacji i chęci pomocy tym osobom. To terapia, to oddziaływania właśnie uspołeczniające, rozbudzające komunikację, włączanie w grupy rówieśnicze, pozwalające realizować swoje zainteresowania,
zainteresowania, pokazywać mocne strony tych ludzi, a nie ciągle mówić, że w tym jesteś beznadziejny, tego nie potrafisz, tego nigdy nie osiągniesz. To słowo nigdy w spektrum autyzmu jest porażające po prostu, ile razy ono się pojawia. Niesłusznie zresztą. Drodzy Państwo, w związku z tym myślę, że to jest kwestia tego, co najbardziej pomagałoby właśnie osobom w spektrum autyzmu, czyli budowanie relacji, wspieranie bazowych funkcji komunikacyjnych, wspieranie integracji sensorycznej, która znacząco wpływa na funkcjonowanie naszych dzieciaków. Wyposażenie w narzędzie do komunikacji. Nie bójmy się AAC, moi drodzy, bo to jest pierwszy krok do werbalizacji. Wspieramy i kształtujemy samodzielność dziecka, a więc nie wyręczamy. Rozbudowujemy reakcje i interakcje społeczne. Tworzymy zasady, które wspierają dziecko w takim poczuciu bezpieczeństwa, ale także poprawie rozumienia otaczającego świata. Wybieramy placówkę edukacyjną, która jest odpowiednia dla rozwoju dziecka, czyli nie modlimy się, że dziecko nie komunikuje się, ma ogromne trudności sensoryczne, trudności relacji społecznej i na siłę popychamy go do placówki ogólnodostępnej, dlatego że odbieramy mu możliwości rozwoju, drodzy Państwo. I placówka ogólnodostępna takiemu dziecku nie pomoże, a wręcz pogłębi jego deficyt. Nie ulegamy, drodzy Państwo, modzie, czyli robimy swoje, podążamy za swoim tokiem myślenia, za swoim przekonaniem, indywidualnie podchodząc do potrzeb dziecka, także do jego deficytów zdrowotnych, tego parametru zdrowia fizycznego, bo każde z naszych dzieci jest zupełnie inne. Uczymy elastyczności, żeby potem ją zgeneralizować na inne środowiska. Także, moi drodzy, my nie jesteśmy w stanie dziecka albo dziecku zagwarantować tego, że ono się nie będzie bało, że wszystko będzie oczywiste, odczytywalne, przewidywalne. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiego człowieka na świecie, który byłby w stanie to zrobić czy przewidzieć. Natomiast naszym obowiązkiem jest danie narzędzia dziecku do tego, aby radziło sobie ze swoim lękiem i to jest nasze zadanie. Także wspieramy i leczymy choroby współistniejące. Te możemy rzeczywiście leczyć odpowiednimi lekami, jeżeli takie występują, a w większości występują, bo nawet jeżeli mamy współwystępującą chorobę psychiczną, to oddziaływania również takie medyczne są jak najbardziej. Więc to są lekarstwa, to są terapie, które mogą wesprzeć nasze dzieciaki, natomiast tabletki i syropu na autyzm nie ma. Moi drodzy, to są źródła, z których korzystałam, kiedy przygotowywałam się do spotkania z Wami. Jeżeli ktoś chce pogłębić wiedzę w tym zakresie, to może z tego skorzystać. Tak jak powiedziałam, temat nie był o leczeniu, a właściwie o leczeniu. Mam nadzieję, że ten obraz Wam się trochę przejaśnił, a dla niedowiarków mam nadzieję, że udowodniłam, co autor miał na myśli, podając temat leczenie spektrum autyzmu.